Jesteśmy blisko miejsca, w którym odbywały się pierwsze giełdy komputerowe w Warszawie, czyli ulicy Grzybowskiej. Po drugiej stronie ulicy znajduje się budynek szkoły podstawowej, w której słynna giełda na Grzybowskiej istniała, natomiast my jesteśmy w troszeczkę innym miejscu, w pobliżu hali Mirowskiej, w której też istnieje bliźniacza wręcz szkoła, identycznie zaprojektowana w środku albo bardzo podobna, w której odbyły się aż dwie scenowe imprezy. Ja byłem na drugiej z nich, to był 92 rok, listopad. Impreza nazywała się po prostu Kopy Party II Warszawa i nie inaczej. Był to taki dosyć zaskakujący moment w historii tej polskiej jeszcze sceny, kiedy Kopy Party, idea kopiowania oprogramowania zaczęła przekształcać się w stronę scenowej imprezy. Właściwie to już była taka prawdziwa scenowa impreza ze wszystkimi możliwymi konkursami na dema, muzyki, grafiki. Natomiast wśród tych ludzi wciąż jeszcze istniała inna grupa, tych ludzi, którzy przyjeżdżali tam tylko po to, żeby skopiować najnowsze oprogramowanie, bo było to po prostu prawnie dozwolone, było to możliwe. Byłem człowiekiem, który za tamtych czasów, jak każdy inny, szukał możliwości zarobienia jakichkolwiek pieniędzy, sprzedając nielegalne oprogramowanie na giełdzie komputerowej. W związku z tym, że prawo tego nie regulowało i była taka możliwość, byłem przeszczęśliwy, że mogłem siedzieć na giełdzie, sprzedawać jakieś gry i mieć na piwo, chleb, wyjazd na wakacje pod namiot, nie? W pewnym momencie oczywiście my jako naród nieco zapóźniony technologicznie, dzięki barierze, którą wyznaczył nam komunizm, musieliśmy bardzo dużo rzeczy nadrabiać. No, trochę pomogło w tym to, że właściwie do 1995 roku prawo autorskie na oprogramowanie nie obowiązywało w tym kraju, więc jakby swobodny przepływ informacji i oprogramowania pozwolił nam nadrobić wiele braków i przygotować się między innymi na takie rewolucje jak Amiga. Ludzie byli gotowi na to, żeby taki komputer mieć od razu i wiedzieli już, co z nim zrobić, bo byli na tyle szybko, wchłonęli po prostu tą odpowiednią i dużą dawkę wiedzy. Pomogło w tym zjawisko, które było też na swój sposób unikalne w całej Europie, czyli emisje oprogramowania przez stacje radiowe. Rozgłośnia harcerska po prostu emitowała oprogramowanie przez falę eteru. To było możliwe dzięki temu, że ten sygnał, jaki był zapisywany na wtedy typowych nośnikach dla 8-bitowców, czyli taśmie magnetofonowej, był identyczny i nie był zniekształcony po przejściu po prostu przez eter. Kiedy zacząłem ja czytać o tych imprezach w 1993 roku, to przychodziło na imprezę 1000 osób, a kiedy ja przyszedłem, to było między 300 a 500 osób. W tej chwili jak jest 100 osób, to jest całkiem nieźle. Intel Outside był tak wielką imprezą, że ona po prostu toczyła się w stodole w Warszawie. Można sobie wyobrazić po prostu w tej przestrzeni tłum 500 pewnie osób, każdy z monitorem, wielkim, beczkowatym, swoją Amigą ukochaną, wpakowaną pewnie w jakiś plecak, żeby to wszystko jakoś dostarczyć do Warszawy, przyjeżdżając często pół Polski. Numer 17 w naszym rejkonto wspaniałym, by Unit. Wspaniałe wino, by Unit. Numer 18. O, numer 18. W tym czasie, kiedy jakby bariery komunizmu wreszcie opadły, byliśmy w bardzo dobrym momencie, bo jakby scena tworzyła się na przełomie przełomie lat 80. i 90. Czyli właściwie gdzieś na początku lat 90. już zaczęła się krystalizować jako zjawisko pewne. Drugi element, który na tym zaważył, to, że powstała Amiga. Jakby jest to kluczowy komputer do tego, że w ogóle scena zaistniała. Jej twórcy jeszcze zanim ten komputer w ogóle ujrzał światło dzienne, na jednym z takich zamkniętych pokazów na CES-ie, to był chyba Winter CES w styczniu 1984, ale mogę nie pamiętać dokładnej daty, mieli komputer, nie mieli do niego jeszcze systemu operacyjnego, więc trzeba było coś pokazać. No i pokazali pierwsze demo tam zakodowane i napisane w nocy w hotelu. Oczywiście mieli jakieś wcześniejsze elementy, więc się pewnie przygotowywali do tego.
W tym jakby demie, który się nazywa Boing Ball, skacząca kuleczka, widać obracającą się z narysowaną szachownicą kulę biało-czerwoną, która na takim udającym trochę trójwymiarowe tle zaczyna sobie podskakiwać i oczywiście słychać odgłos każdego z tych uderzeń. Było to w tamtych latach, w 1984 roku, było to zjawisko niewyobrażalne, bo komputer nie potrafił takich rzeczy. Nie potrafił tak płynnie animować tak dużego, kolorowego obiektu. Znaczy, tu przy okazji okazało się, że oni zastosowali kilka sztuczek, bo oczywiście to demo już zostało zanalizowane na wszystkie możliwe sposoby, zajmuje tam 20 parę kilobajtów, więc jest bardzo malutkie. Widać, że oni wykorzystali dwie specyficzne cechy Amigi, które zaczęły oszukiwać widza. W pewien oczywiście sposób taki, że pozwalały na to specyficzne układy graficzne, bardzo wyspecjalizowane wtedy. Kulka wcale się nie obracała, cały ruch kuli był udawany przez to, że szybko zmieniano kolory, paletę kolorów. Poza tym wcale nie podskakiwała. To my oglądaliśmy wycinek obrazu, który po sinusie poruszał się i dał nam obserwować kulkę. Ludzie po pierwsze zobaczyli dwie rzeczy, to znaczy w momencie, kiedy była jakby najsilniejsza fala piractwa komputerowego, piraci zawsze zostawiali, szczególnie było to znane na Commodore 64, który był wtedy bardzo popularną maszyną z bardzo dużą bazą gier, i jakby swoją sygnaturę, formę cyfrowej sygnatury przed grą lub demem. Pojawiała się jakaś plansza z napisem to ja, a taki gość, o takiej ksywie. Połamałem ten program, jest w 100% działający i to właśnie ja byłem pierwszy. Tak? Zaczęła się konkurencja pomiędzy ludźmi, a później grupami ludzi, które łamały oprogramowanie, a sygnatury na starcie zaczęły się rozrastać. Z prostego napisu przekształciły się w płynnie przewijany, scrollowany napis, doszła do tego muzyczka, później jakieś logo podskakujące na ekranie i tak dalej. Więc dlaczego marnować ten potencjał tylko i wyłącznie na Cractra, coś, co właściwie zawsze było powiązane z łamaniem oprogramowania, skoro można z tego zrobić zupełnie inną dziedzinę? Nie wiadomo, kto na to wpadł, ktoś to wymyślił, stało się i kopy party, właśnie takie imprezy, na których kopiowano oprogramowanie, zaczęły się powoli przekształcać w imprezy, właśnie takie imprezy entuzjastów. I pewnego dnia moi znajomi, którzy grali ze mną regularnie w gry, stwierdzili, że to, co robię, nie jest koniecznie fajne, gdyż oni zaczęli robić w ogóle programy demonstracyjne i oni są artystami. Ludzie nagle zaczynają robić coś zupełnie innego. Zaczynają po raz pierwszy bawić się w komputerową sztukę, no przynajmniej jej jakąś formę. Zaczynają rysować na komputerze, bo już mają gotowe, dobre narzędzia, tak jak chociażby Deluxe Paint dla Amigi, jeden z najlepszych edytorów graficznych, zresztą wydany przez znaną do dziś firmę Electronic Arts. Wtedy kluczowy produkt, jedno z narzędzi, które służyło także do rysowania grafiki do wielu gier na PC-ta, bo nie było lepszego. Na początku, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie maszyny 8-bitowe, to tamte układy graficzne nie pozwalały na pakowanie wszystkich możliwych kolorów. To jest jedno, ale dodatkowo one miały dodatkowe restrykcje, które były bardzo interesujące z punktu widzenia właśnie grafika. Więc tak, mamy właśnie ten kwadrat o boku kilka na kilka pikseli i w tym konkretnym kwadracie my nie możemy użyć dowolnej ilości kolorów z tej całej palety, którą mamy do użycia.
My możemy użyć tylko i wyłącznie kolor, który jest ustawiony jako tło i to jest kolor wspólny dla całego obrazka. Jak również możemy w tym właśnie kwadracie użyć jednego dodatkowego koloru z całej palety. I tak przechodząc przez kolejne właśnie fragmenty obrazka, tworzymy takie jakby, z takich jakby kafelków cały obraz. I to jest kwestia ZX Spectrum. I tutaj przechodzimy do właśnie Amigi, gdzie takie restrykcje po prostu znikły. Jej restrykcje graficzne są takie, że robimy grafikę 320 na 256 pikseli, 32 kolory. Jeśli chodzi o paletę kolorów, jest to 4096 kolorów dostępnych. Ludzkie oko działa w dość śmieszny sposób. Jeżeli weźmiemy 2 piksele, które są koło siebie, to odpowiednio ustawiając barwy tych pikseli wcale nie uzyskamy koloru. Nie będziemy widzieć tych kolorów składowych, tylko będziemy widzieć jakąś wypadkową. Więc owszem, teoretycznie mamy podstawowe 32 kolory, ale ludzkie oko troszkę inaczej działa, więc nie widzimy tego na wyjściu, to co jest na wejściu. To, co jest wygenerowane cyfrowo, nie jest tym, co wchodzi do naszego oka. No, może inaczej. Jest tym, co wchodzi do naszego oka, tylko nie jest inaczej interpretowane przez nasz mózg. Do 2002 właściwie nie używałem programów, które były na PC-ta. Tuż po przeniesieniu się z Amigi na PC moje grafiki powstawały tak czy siak w programach amigowych. Prawda jest taka, że generalnie pikselizowanie to jest praca bardzo długa. Przy takich naprawdę najlepszych prackach to nie są na przykład, nie wiem, 20 godzin, tylko to już są setki godzin gościa, który po prostu siedział i dziobał te piksele. Człowiek, wchodząc w to środowisko, dowiadywał się, że Twoje prace, które tutaj udostępniasz, w której być może wygrasz, być może zajmiesz takie, a nie inne miejsce, później będą udostępniane za darmo i rozpowszechniane właśnie w takiej postaci i musisz się na to zgodzić, jeżeli chcesz to robić dalej. Słowem już pod koniec lat 80. wymyślono metodę dystrybucji i dystrybucji właściwie cudzych prac w taki sposób, by była ona podobna do zasad współcześnie już obowiązującej licencji Creative Commons. To było normalne, że ja wracałem ze szkoły i patrzyłem do skrzynki i na przykład leżało 20 listów, które dostawałem od swoich znajomych z różnych miejsc, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdzie wymieniałem moduły czy dema z nimi. Odpisywał ręcznie. No, odpisywałeś ręcznie, nie tylko. Kontaktowaliśmy się przez telefon i jakby produkcje wymieniało się od party do party, no bo na początku nie każdy miał dostęp do BBS-ów czy w jakiś sposób do jakiejś formy elektronicznego transferu danych. To też wiązało się z całym ruchem swaperów. Nie było jeszcze internetu, przynajmniej nie był w Polsce tak powszechnie dostępny i nikt nie miał właściwie od tak prostego dostępu. Wcześniej były oczywiście BBS-y, ale u samego zarania tego etapu większość informacji była przekazywana po prostu w poczcie. Rola swapera polegała na tym, że jeżeli wyprodukowało się jakąś rzecz w obrębie swojej grupy, to trzeba było z tym trafić do wszystkich. Czasami nawet przed imprezą, na którą się jechało, trzeba było zgłosić wcześniej produkcję, więc wysłać do organizatorów imprezy. Także zbierać informacje, na przykład swaperzy brali udział w tworzeniu magazynów dyskowych, więc jakoś koordynowali przepływ tej treści, która się w nich znajdowała. Myślę, że swaper po prostu był odpowiednikiem internetu w tamtych czasach.
Pod koniec lat 80. powstaje pierwszy zupełnie rewolucyjny edytor muzyczny, pierwszy tracker. Ultimate Sound Tracker Karstena Obarskiego, niemieckiego autora oprogramowania, który tworzy zupełnie inaczej przemyślany edytor muzyki. Nie taki, w którym są nuty, które są zrozumiałe dla muzyków i ludzi wykształconych w kierunku muzycznym, ale edytor dostosowany do potrzeb ludzi, którzy chcą grać na próbkach dźwięku, bo z Amigą wiązało się kilka takich różnych dziwnych rewolucji, jak to, że można było wreszcie odtwarzać próbki dźwięku, a nie grać tylko syntetyczne brzmienia. Jeżeli chodzi o platformy starsze, znaczy 8-bitowe, typu Commodore, czy tam małe Atari, jakieś Game Boye, tego typu rzeczy, no to ogranicza przede wszystkim dostępność brzmień, które możesz wykorzystać, bo zwykle to są 3-4 fale, typu tam sinus, no sinus może nie, ale trójkąt, kwadrat, szum i to jest wszystko, co masz do dyspozycji, więc brzmienie jest naprawdę bardzo charakterystyczne. Natomiast też można dużo z nim zrobić, natomiast na Amidze, jako że można swobodnie wykorzystywać sample, styl może być naprawdę dowolny. Mam do dyspozycji, powiedzmy, 10 sampli, mam do dyspozycji 4 kanały i muszę zrobić wszystko, żeby to brzmiało jak najlepiej. I w tym momencie naprawdę kreatywność jest posunięta o wiele bardziej niż w przypadku PC-ta, gdzie można zrobić tak naprawdę wszystko. I rozleniwia ten PC troszeczkę. Choćby na takim, kurczę, Revision, takim bardzo dużym party niemieckim, jak przyjeżdżamy my Polacy, zawsze, kurczę, wystawiamy dość dużo produkcji i zajmujemy wysokie miejsca. Na przykład na naszym party właśnie multiplatformowym Riverwash jak mamy konkursy muzyczne, mamy 20-30 prac, które w większości są na naprawdę świetnym poziomie i można je, kurczę, puszczać każdemu bez obawy o ich uszy. No, mamy naprawdę już weteranów muzycznych, którzy czasami też zajmują się tym zawodowo. Naprawdę jest dobrze, zarówno na tej scenie amigowej, PC-towej czy 8-bitowej. Tych ludzi jest też masa tak naprawdę i moim zdaniem jest bardzo dobrze. I na tle całej demosceny się też jak gdyby wybijamy trochę. Zresztą od zawsze tak było, wszystkie, kurcze, legendy amigowe, znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo właśnie takich amigowych muzyków, no to Polacy, Scorpic, Extent, Dreamer, Rewisku, Snoopy, to wszystko byli Polacy i oni są, kurczę, do tej pory pamiętani, do tej pory właśnie ludzie sobie tam na grupach facebookowych na przykład postują ich kawałki i przypominają i mówią, że o kurczę, ten gość był naprawdę świetny. Ja myślę, że myśmy mieli mega parcie na wiarygodne brzmienie. Jakby kompleksem, tak, kompleksem ludzi, którzy robili muzykę na komputerach było to, że to brzmienie jest bardzo aspirujące do tego, żeby brzmiało wiarygodnie. Jest tak blisko tak naprawdę, ale wciąż tak daleko, więc mam wrażenie, że rywalizacja bardzo często też się opierała na tym, że chcieliśmy zrobić brzmienie, które przy tak niewielkich środkach było jak najbardziej podobne do takiego realistycznego brzmienia. Bardzo często utwory, które były takie nośne, tak, w sensie, że porywały ludzi i były niezapomniane, to były utwory, które brzmiały po prostu tak, jak były nagrane przez prawdziwego instrumentalistę.
Wojny pomiędzy tak naprawdę posiadaczami różnych komputerów, kiedy jeden drugiemu musiał udowodnić to, że jego komputer jest bardziej lepszy od drugiego komputera, Mojsze jest lepszy od twojego i tak dalej, znana zasada. To też jest jeden z czynników, który pewnie wpłynął na to, że dema zaczęły powstawać, bo dema było najprostszą metodą przekazu informacji, która pokazywała, jak potężny jest twój komputer naprawdę, jak dużo potrafi. Chociaż nie były tak fajne i interaktywne jak gry, w ogóle nie były interaktywne, bo dema z reguły nie pokazują rzeczy, w które można w jakikolwiek sposób ingerować, ale ten pojedynek na dema i pojedynek na platformy prawdopodobnie przyczynił się do wykształcenia całej kategorii konkurencji. Kiedyś, w czasach, kiedy właśnie były te ograniczenia sprzętowe, no to dobre demo było to demo, które pokazywało, że widziało się coś po raz pierwszy właśnie dzięki temu, że się włączyło to demo. Że w telewizji takich efektów nie było, że w grach komputerowych takich efektów nie było, że posłużono się jakimiś efektami, które wcześniej istniały tylko w teorii, a ktoś właśnie po raz pierwszy na domowym komputerze wcielił je w życie, pierwszy raz zwizualizował jakąś koncepcję i to, że ktoś zrobił to lepiej niż było to wcześniej, że ten obiekt, który właśnie był początkowo jakiś pseudo-trójwymiarowy, bo składał się właśnie z jakichś powierzchni, które naśladowały tylko trójwymiar przez złudzenia optyczne, stał się najpierw trójwymiarowy faktycznie, później na przykład ze zwykłej wektorowej bryły pojawiały się tekstury, później cieniowania coraz bardziej zaawansowane i to było tak, że patrzyło się na to i było się oczarowanym tym, że nigdzie indziej tego się nie da zobaczyć. Jeżeli się właśnie porównało to do tego, co widziało się dookoła poza produkcjami scenowymi, to scena wiodła prym w tym właśnie, że po raz pierwszy widziało się takie rzeczy. Dominująca na pewno jest muzyka. Muzyka wyznacza pewne trendy w demach i ona jest wyraźnie pochodną tego, co się dzieje w okolicy, w popkulturze. I to widać w pewnym momencie fascynację techno jako takim. Widać fascynację drum and bassem, później fascynację kolejnymi nurtami. To w demach się przewija po prostu jak echo popkultury i elementów, które się gdzieś dzieją dookoła. Z reguły są to produkcje, które są mocno abstrakcyjne, czasami opowiadają jakąś historię, fabułę, czasami jakieś jej fragmenty lub zalążki, natomiast tak naprawdę wynikająca z możliwości komputera, właściwie sposób wyświetlania obrazu wymusza abstrakcyjne formy i tak się rzeczywiście dzieje. Scena istnieje w różnych, zupełnie odległych regionach. Tutaj jest scena amigowa, tutaj jest scena, która zajmuje się Atari. To są zupełnie dwa różne środowiska, które ze sobą konkurują i walczą. Oczywiście na początku tak to rzeczywiście wyglądało. To były może nie wojny na noże, ale były to wojny na argumenty i może czasami zdarzały się i także jakieś wojny na pięści. Pewnie się i tak zdarzyło. Natomiast scena to zaczęła w pewnym momencie uporządkować. Ja mam wrażenie, że na pewnym etapie, kiedy wszyscy zrozumieli, że ogólna idea konkursowa, konkurowania ze sobą jest dokładnie taka sama. Nie konkurujemy na platformy, ale konkurujemy na to, co potrafimy sami zrobić na tych platformach, niezależnie jaka ona by była. Wykazała, że scena jest środowiskiem zupełnie multiplatformowym, ale jednocześnie jest cały czas rozbita na te atomy, bo nie sposób zrozumieć tych wszystkich maszyn jednocześnie i nie sposób być dobry we wszystkim naraz. Chyba pierwsze demo takiego, z którego byłem najbardziej dumny, to był Amsterdam Blessings. My to zrobiliśmy na jeszcze Mecca Symposium w Niemczech. I to było naprawdę pierwsze takie demo, gdzie był czas poświęcony, że był jakiś design, była jakaś grafika, był całkiem kod nie najgorszy. And
Out of the darkness the zombie did call, true pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads. Nie wygraliśmy, byliśmy chyba trzeci wtedy, ale to był chyba pierwsze demo, gdzie z TBR-ami, Lotusami zaczęliśmy konkurować, nie? Że oni zobaczyli, że ktoś się pojawia nowy i trzeba się będzie znowu postarać, nie? A nie iść na łatwiznę, więc chyba to. Zawsze byłem takim rolezowcem, trochę amigowcem i wtedy jeszcze miałem PowerPC w Amidze, taką dosyć rozbudowaną konfigurację i to był taki czas, że jeszcze w miarę PC-ty tak nie odskoczyły mocno od właśnie amigowych, najmocniej rozbudowanych komputerów, że jeszcze można było, powiedzmy, no nie wiem, żonglować tam albo się bić z tymi ludźmi. Scena umierała, Polska. No ale nie wybiera się momentu wejścia, więc jakoś tam szło, jakoś szło. Największym takim wtedy taką zajawką były zagraniczne jednak imprezy. Mecca Sympozjum, potem Breakpoint. I tam dopiero jak pojechałem, to zobaczyłem, jak wygląda prawdziwa demoscena, bo w Polsce to już było właśnie takie bardziej meetingi, a nie prawdziwe takie partie, jak na przykład Intel Outside. Tylko słyszałem z opowieści, że tam 1000 osób przyjeżdżało w Polsce na party. Amiga powoli zaczyna odchodzić w przeszłość. Koniec lat 90., początek następnego wieku. I nagle okazuje się, że scena zostaje bez jednej z podstawowych maszyn, która wykształciła tą subkulturę. Ona została oczywiście rozbudowana, stała się potworem, który miał już 2 procesory na pokładzie, kartę graficzną, ale jakby już nie do końca to było to samo, o co chodziło na starcie. Zmieniła się, stała się komputerem już mniej wydajnym od ówczesnych PC-ów i była czymś, co właściwie nie wiadomo było, gdzie przyporządkować. Była zupełnie nową, z jednej strony zupełnie nową, nowoczesną platformą, z drugiej strony była już tak kosztownym komputerem, że nie każdego było na to stać, po prostu. Wcześniej czy później zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba zrobić krok do przodu, tudzież pewne mechanizmy też się kończą. Jakby demoscena była fajna do momentu, kiedy był to stricte underground, wiesz, to było mega jarające, że my bierzemy udział w czymś, co jest totalnie nieosiągalne przez wielu innych ludzi. Swaperów bardzo szybko zastąpili modem traderzy, czyli goście, którzy siedzieli, mieli własny BBS lub mieli dostęp do jakiegoś BBS-u i w ten sposób wymieniali dane już za pośrednictwem łączy telefonicznych w zupełnie inny sposób. Więc jakby cała otoczka wymiany informacji, tworzenia często trwających dekady przyjaźni za pośrednictwem poczty, wymieniania się informacji zaczyna nagle wysychać jako zjawisko. Upadek demosceny, że jakby obserwowany jest jakby zakończenie pewnej ery. Mi się wydaje, że to nie do końca tak wygląda, tylko to jest takie fajne zejście do podziemia, do korzeni poniekąd, tak? Wcześniej nikt nie miał pojęcia, co to jest. To było poniekąd dla wybrańców, taki, wiesz, elitarny klub, załóżmy, tak? Potem zrobiło się głośno, że ludzie wiedzieli, co to jest, z czym to się je. Jakby było to też potrzebne samej demoscenie. Nagle okazało się, że te stare platformy są jeszcze fajniejsze, bo wciąż mają bardzo silne ograniczenia. Ile można tak naprawdę bawić się w pisanie intr na PC-tach, które są malutkie, ale wciąż mają ogromne środowisko dookoła. Tu mowa oczywiście o DirectXie i wszystkich komponentach systemu operacyjnego, w którym funkcjonują. Kiedy wciąż mamy tego jakby powiedzmy starszego brata, który jest mniejszy, mniej wydajny, ale jego struktura jest zamknięta i już właściwie przestał się rozwijać. Więc eksplorowanie tego, co jeszcze można wycisnąć z tej starej platformy, okazało się kluczem i nagle te wszystkie dema zaczęły dalej się rozwijać. To było w pewnym momencie nieprawdopodobne, że wciąż jeszcze tyle można wycisnąć. Znaczy, dokładnie, jakby nie pamiętam konkretnego zdarzenia, że dlaczego zacząłem się rozglądać, powiedzmy, za demami, tak, które powstają współcześnie. Ale na pewno demo Edge of Disgrace, na przykład na C64, które wygląda jak demo na Amigę z lat 90., czyli jakby platformę wyżej. No i demo, które powstawało wiele lat z tego, co kojarzę, chyba 7 tak, lat.
I naprawdę to widać, że jest dopracowane w każdym detalu, trwa 15 minut i naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. W ogóle jest od paru lat taki bardzo duży nacisk, bardzo duży powrót do retro. To się da zauważyć nie tylko na scenie, ale w ogóle w całej popkulturze, we wszystkim. A ostatnio bardzo właśnie często wracam do Amigi, też między innymi dlatego, że jest jak gdyby powrót na demoscenie do tych klasycznych platform. I kiedy już, jak to mówią scenowcy, ludzie wzięli kredyty, dostali rodziny, dzieci, to ten cały mezalians powstał, zaczęło nam czegoś brakować. I tak gdzieś w 2009-2010 stwierdziliśmy, że czas wrócić, że właściwie czegoś nam brakuje w naszym życiu i stwierdziliśmy, że stworzymy nową grupę, ucinając się od całej przeszłości grubą kreską. Stworzyliśmy kompletnie nową grupę Ghost Town, w której część członków to byli ludzie z Appendix, ale jednak miała to być grupa, która robi coś od zera kompletnie. I właściwie 2010 rok to był rok, kiedy wypuściliśmy demo Metropolis, które nieoczekiwanie dla nas stało się takim demem trochę kultowym. Imprezie, którą uważam, że mogę uznać za naprawdę spory sukces, pomyśleliśmy sobie, że kurde, są ludzie, zaczęło się, zaskoczyło to, robimy za pół roku następną. Zróbmy to dalej. Jak przejdziesz się po sali, zauważysz tam szeroką gamę wszelkiej maści komputerów. Impreza nazywa się Ami Party, ale to jest taka nazwa troszkę na wyrost, no bo większość z nas jest takie jakby fanatykami komputera marki Amiga, Commodore, ale zrzeszamy i próbujemy zrzeszać ludzi, którzy interesują się wszelkiej maści komputerami 8-16-bitowymi starej daty. Obserwujemy to, że na każdym Ami Party jest więcej osób. I to każdy gdzieś tam usłyszy, przyjeżdża. Przyczyny tego są różne, bo to nie chodzi tylko o to, że coraz więcej ludzi wraca do retro, bo zaczęli się też pojawiać ludzie, którzy trochę byli zahibernowani przez ileś lat. Od zeszłej imprezy Tomek wymyślił, że robimy konkursy, w sensie kompoty, czyli kompot muzyczny i graficzny. To jest od zeszłej imprezy. I tak, drugi raz teraz. Pomysł na Deckranch trochę z przypadku. Pojawiła się idea zrobienia takiego małego kameralnego spotkania, powiedzmy lokalnego, dla amigowców, czyli też środowiska, którego się wywodzę. Miało to być kilkanaście osób, powiedzmy, czy może 20-30, które są tylko stąd, ale może trochę też właśnie przez fascynację moją demo parties. Niekoniecznie w ogóle miała być ta oryginalna impreza związana z ideą demo party, ale przez moje zainteresowanie tematem zaproponowałem tutaj żeby rozszerzyć tą formułę. No i trochę tu myślę, że internet zastymulował ten temat, ponieważ gdzieś na forum PPA jakby ten wątek się pojawił, że robimy taką integrację i nagle okazało się, że jest niesamowite zainteresowanie. O tyle jest to otwarta formuła, że na przykład mamy konkursy dla graczy, co nie jest typowe, jeżeli chodzi o demoscenę. RetroComp też tu akurat działa w podobnym kierunku.
I być może właśnie ludzie, którzy się interesują tylko grami, ale też przy okazji zobaczą, że są konkursy demoscenowe i być może sięgną, tak, do tego, gdzieś przyglądną się bliżej tematowi. Tak? And first place, obviously, goes down with Je suis Rosé. To nas napędza możliwość konkurowania z The Black Lotus, z Illud albo ze Spaceballs. No to jest, wiesz, to jest, scena to jest taka męska bardzo, tak mi się wydaje, taka bardzo męska dziedzina i tą dziedzinę napędza rywalizacja, że się okażesz jednak lepszy od twoich konkurentów, że zrobisz coś fajniejszego. To nas napędza. Demoscena dla mnie była czymś w rodzaju połączenia takiej bezkrwawej wojny gangów, gdzie ludzie tworzyli jakieś grupy, które miały swoje tagi, które miały swoje nazwy, mieli swoje ksywy i swoją prezencję w cyberprzestrzeni zaczęli właśnie tagując się pod złamanym programowaniem. Chodziło o to, żeby przełamywać bariery w komputerach, a teraz jak sobie bierzesz nowego peceta, który po prostu za ciebie wszystko liczy, bo ma jakieś tam gotowe jakieś tam procedury w karcie graficznej i tak dalej i naprawdę nie walczy ze sprzętem, to dla mnie to już nie jest to samo. Sama demoscena to nie jest tylko sztuka audiowizualna. Nie? Bo dla mnie, ja jestem elektrykiem, ale z zamiłowania, powiedzmy, czyli zainteresowania też informatykiem, pracowałem jako informatyk, dla mnie sztuka programowania, czyli ograniczenia, jakie miały komputery w latach 80. i 90. techniczne, czyli zegary na poziomie kilkunastu megaherców i wyciśnięcie z tego siódmych soków, że tak powiem, kunszt programistów. To jest też sztuka. To były czasy pomiędzy najszybszymi a 500-kami. To były niewiele szybsze procesory niż 500-ka i ludzie pisali taki kod, że on się sam generował w locie. Nie? Pisali kod, który generował kod i potem ten kod się sam wykonywał. I to były najszybsze właśnie procedury do renderowania tych trójkątów. I to właśnie jest taki ten etap, że jak był ten 5-cyklowy texture mapper, to potem ludzie pokazali, że jednak da się szybciej zrobić coś, co teoretycznie nie dało się szybciej zrobić. Nie? Każdy ma jakiś swój silnik. Każda grupa ma taki Unreal Engine demoscenowy, nie? Tylko że on jest po prostu sfokusowany na wydajność. To nie ma być ładne, ten kod nie ma być ładny, ten kod nie ma mieć ładnego API, nie ma mieć dokumentacji. Tam jest wszystko sfokusowane na wydajność. Więc to potem wchodzi do tego silnika i na dzisiejszej platformie miałbyś na końcu jakąś kartę graficzną, coś co rysuje te wszystkie poligony i nie masz tego na Amidze. Potem masz właśnie to miecho całe, gdzie ludzie wyciskają najwięcej. Bo można postawić na jakość, a można postawić na prędkość. Można tak napisać wszystko, że będzie na przykład, nie wiem, 20 albo 30% szybsze, ale poligony będą tam skakać lekko, będą drgać, będzie jakiś taki szum na teksturach, a można poświęcić 20% i wszystko będzie ładnie pływać, będzie bardzo płynne. I to jest właśnie fajne w tych nowożytnych Amigach, w tych nieco szybszych Amigach, że można te 15% poświęcić, ale jednak pobawić się, żeby to ładnie wyglądało, żeby tekstury się nie gięły, żeby nie było jakichś tam szumów, ewentualnie jakiś anti-aliasing na krawędziach.
Zawsze pomysł. Zawsze jest pomysł na początku. I zawsze to jest tak, że zanim zaczniemy robić jakieś demo, spotykamy się na spacerach, czy na jakichś tam rowerach, dyskutujemy, kształtujemy w ogóle ten obraz dema w trakcie rozmów i potem, jak już mamy ukształtowany, powiedzmy, wstępny design, to zaczynamy krok po kroku wymyślać efekty, wymyślać sceny, wymyślać flow i potem, jak już jest to wszystko zrobione, to szukamy programisty. Dostaję dokument, który mi mówi, jak ta produkcja ma wyglądać. Tak? To jest bardzo prosty dokument, który to jest taka lista życzeń bardziej niż rozpiska, tak? Ale można o tym powiedzieć, że to jest taka rozpiska, kiedy ma się co dziać, tak? Ja rzeczywiście mam takie efekty, gdzie efekt to jest po prostu taka zamknięta rzecz, która właśnie generuje na ekranie jakąś animację, tak? To jest jakiś program, który coś generuje na ekranie. Ja później biorę kilka takich rzeczy i je szereguję w demie. Tu rzeczywiście rysuje się algorytmami, tak? Rzeczywiście pisze się programy, które to animują, a nie animuje się używając programu, tak? To ten program odpowiada za to, żeby wygenerować tą klatkę tej animacji, że coś tam się obraca, czy i tak dalej, tak? Dziś nie ma tak prostych maszyn, to znaczy nie ma tak prostych maszyn, nawet zwykły szkolny kalkulator jest już tak złożoną maszynerią, że właściwie wykracza daleko poza możliwości Commodore 64. Commodore 64 jest zbudowany na bazie procesora, który jest taktowany zegarem, który ma zaledwie 1 MHz. Słownie 1 MHz. Grafik komputerowy, jak się dowiedział, że demko waży, czyli ma, to jest jeden plik o wielkości 170 kilku kilobajtów, no nie był w stanie uwierzyć w to, tak, że tekstury, które wczytuje do programu 3D, to są jakieś tam megabajty. Chyba kluczowym osiągnięciem sceny na małe Atari jest narysowanie statycznego obrazka Monelizy, przynajmniej przypominającego Monelizę, w 256 bajtach kodu i to wszystko. To wystarczyło, żeby oszukać ludzki mózg i pokazać na ekranie coś, co przypomina Monelizę, a przynajmniej przypomina tą ikonę kultury. 256 bajtów kodu. Wydaje się to niemożliwe, ale to działa. Polska scena zawsze miała dosyć silne stanowisko, jakby dosyć mocno stała na tle całej europejskiej sceny, bo tutaj kilka ciekawych rzeczy się wydarzyło. Tu zawsze była bardzo silna komodorowa scena, tu zawsze produkcje amigowe były na topowym absolutnie poziomie. Poza tym zreanimowana scena na małym i dużym Atari, która dzięki CD Venture stała się po prostu bardzo popularna, już w tej chwili zaczyna ściągać całą Europę tutaj, do Gdańska. Dlatego dzisiaj jest tak mało ludzi piszących na Amigę, bo próg wejścia jest strasznie wysoki. Ten sprzęt jest niestety dosyć skomplikowany i żeby coś w ogóle zrobić w miarę zaawansowanego, nawet właśnie na 500 czy coś, to niestety trzeba dużo naprawdę czasu spędzić, dużo trzeba poczytać, dużą trzeba wiedzę przyswoić, żeby w ogóle zacząć. Są na YouTubie tutoriale, jak na przykład zakręcić sześcianem na Amidze. I żeby zakręcić na Amidze sześcianem, trzeba obejrzeć 6 godzin tutoriala, żeby zacząć się w ogóle w to bawić, nie? Na Amidze możesz bardzo niewiele i to wzmaga kreatywność. To sprawia, że musisz myśleć. No i mniej znaczy więcej, nie? No tak, dokładnie. Musisz pomyśleć, jak można w takiej ograniczonej przestrzeni coś fajnego pokazać. A na PC nie ma tego. Tam możesz zrobić cokolwiek chcesz. Ja nie wiem, czy ja bym miał frajdę z programowania na PC-ta, tak? Wiesz co, no bo to jest właśnie kwestia ograniczeń.
prawda? Bo ludziom się wydaje, że jak będą mieli mniej ograniczeń, to będą tworzyć fajniejsze rzeczy, tak? No ale to nie chodzi o to czym, tylko co tworzysz. To jest tak, że na PC-cie, jak na przykład robię w Linuxie czy w jakimś innym nowocześniejszym trackerze, no to jak gdyby bardziej skupiam się na brzmieniu samym, żeby to wszystkie te dźwięki ze sobą współgrały, częstotliwości i tak dalej, żeby ładnie było, kurczę, porozkładane w panoramie i żeby wszystko było ładnie dobrane. Natomiast troszkę na tym cierpi jak gdyby kompozycja i kreatywność. Ten rok już myśleliśmy, że w końcu to będzie ten nasze wejście takie na skończenie z Amigą, a wejście na PC-ta. Ale niestety mój kod nie przeszedł próby takiej życiowej. Wszystkie syntetyczne testy, wszystko co mogło pójść nie tak, to poszło nie tak. Chcemy w ogóle skończyć z amigowymi demami, ale tylko dlatego, że po prostu nie ma konkurencji. A jednak na PC-cie jest tych grup przynajmniej kilka, z którymi można powalczyć. Są takie grupy, do których nawet nie podskoczymy, więc nawet nawet nie celujemy w pierwsze miejsce. Ale jest dużo więcej ludzi, z którymi po prostu można nawiązać przynajmniej walkę, że oni coś pokażą. No ja nie mam pojęcia, w ogóle nie mam pojęcia, jak to się stało, że to w ogóle jeszcze istnieje. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że ta subkultura była świetną tak naprawdę odskocznią od tego, co w danym momencie naszego życia, jakby w latach, w którychśmy spędzali nasze dzieciństwo, było dostępne, tak? Wydaje mi się, że no jeżeli robimy to nawet z przerwami, tak, ale przez 20 lat, no to jednak jest jakaś uniwersalna wartość. Ale być może to jest tak, że nam się chciało. Ja nie wiem, czy dzisiaj tak łatwo komuś byłoby się wbić w te nowe technologie jak nam. Dzisiaj można zobaczyć, że jest powrót do retro. I ludzie mówią, wracają programiści, pojawia się coraz więcej produkcji na właśnie stare platformy, ale te produkcje są robione przez ludzi, którzy kiedyś się w to bawili i oni po prostu wracają. To nie są nowe twarze niestety. Nie ma takich bodźców, jak myśmy wtedy mieli. Dla nas to było coś zupełnie nowego, w ogóle komputery. Coś, z czym wcześniej nikt nie miał do czynienia, więc to był nieodkryty teren, który po prostu mogliśmy sobie zagarnąć dla własnych jakichś marzeń, powiedzmy.